jeszcze tego o mnie nie wiecie, ale generalnie nie jestem osobą, która ma jakieś muzyczne zdolności, nie jestem uzdolniona muzycznie, nie gram na żadnym instrumencie, nie śpiewam dobrze i ogólnie nie mam poczucia, żebym miała do tego jakieś szczególne predyspozycje i chyba nigdy ich nie miałam. Ale w Polsce w ogóle nie jest to jakieś bardzo popularne, bo widziałam w statystykach, że tylko 20% dzieci w Polsce uczy się gry na jakimś instrumencie, a 70% dorosłych w Polsce żałuje, że tej nauki na instrumencie nigdy nie podjęło. I ja zdecydowanie jestem częścią tych dorosłych, bo faktycznie myślę, że jeśli nauczymy się czegoś takiego jako dziecko, to potem jest nam o wiele łatwiej i nie chce nam się już tego uczyć, kiedy jesteśmy dorośli. To trochę tak jak z językami. Zawsze znajdujemy potem jakiś pretekst, żeby się tego nie uczyć, bo albo nie mamy pieniędzy na lekcje, albo nie mamy czasu, albo nie mamy miejsca na instrument, bo tutaj jeśli to jest pianino, też musimy mieć na nie miejsce w domu. I tak dalej, i tak dalej. Takich wymówek jest nieskończona ilość. Możemy szukać i szukać. W te wakacje miałam jednak możliwość przez kilka dni dosłownie mieszkać w mieszkaniu, w którym było pianino. I uznałam, dlaczego nie nauczyć się grać na tym pianinie przez te kilka dni, które mam do dyspozycji, chociaż podstaw, bo zawsze pianino w jakiś sposób mnie fascynowało, chociaż nigdy nie potrafiłam fizycznie na nim grać. Zaczęłam więc uczyć się w internecie, uczyć się w książce różnych podstaw zupełnie dla początkujących, żeby wiedzieć po prostu gdzie, co mogę naciskać, jaki klawisz na pianinie powinnam naciskać. I było to bardzo przyjemne i bardzo zaskakujące, jak szybko można to zrozumieć. Tak naprawdę do podstawowej nauki nie potrzeba mieć przecież żadnych specjalnych predyspozycji muzycznych. I znowu uderzyło mnie to podobieństwo instrumentów i muzyki do języków. Przecież jak bardzo dużo cierpliwości wymaga taka nauka gry na instrumencie, tak samo jak nauka nowego języka, bo przecież niczym to się tak naprawdę nie różni. I tego uczymy się przez kilka minut dziennie, dosłownie, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Ta nauka powinna być regularna, codzienna, a nie kilkugodzinna jednego dnia. Dzisiaj nie będę Wam opowiadać o moich doświadczeniach z tym pianinem, bo było to dosłownie kilka dni, nie nauczyłam się zbyt dużo, ale nauczyłam się grać jedną ręką, więc byłam i tak z siebie bardzo dumna. Mimo wszystko zainspirowało mnie to do tego, żeby w jednym z filmików opowiedzieć Wam o instrumentach. Zainspirowała mnie do tego szczególnie rozmowa z jednym z moich uczniów o instrumentach właśnie. Zauważyłam w trakcie tej rozmowy, jak bardzo dużo przewijało się miejscownika w trakcie. Uznałam, że jest to idealny temat, żeby powtórzyć końcówki miejscownika. Miejscownik to bardzo złożona deklinacja, więc nie będziemy mówić o wszystkich możliwych końcówkach miejscownika. Generalnie końcówek jest sporo tych zasad, więc nie będziemy mówić o nich wszystkich, bo nie da się wszystkiego zapamiętać naraz. Tak jak z nauką gry na instrumencie nie możemy nauczyć się wszystkiego od razu. Dzisiaj powiem Wam tylko, mówiąc naturalnie o tych instrumentach, pokażę Wam, jakie są te końcówki w miejscowniku w niektórych sytuacjach. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast też dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli podoba Ci się ten filmik, to nie zapomnij o subskrypcji. Możesz też sprawdzić moje dodatkowe materiały na Patreonie, bo tam publikuję regularnie cały czas dodatkowe materiały do nauki języka polskiego. Minimum 2 razy w tygodniu coś tam się zawsze pojawia. Dodatkowe materiały, też dodatkowe ćwiczenia do filmików, właśnie do podcastów, więc jest naprawdę co robić. Koniecznie zajrzyj na Patreona, link jest w opisie tego filmu. A my zaczynamy nasz dzisiejszy temat o instrumentach, który nie do końca jest tylko filmikiem o instrumentach, bo będziemy mówić też o miejscowniku.
Ale zanim przejdziemy do instrumentów i do miejscownika, to chciałam Ci powiedzieć, dlaczego w ogóle warto rozważyć naukę gry na instrumencie, bo nauka gry na instrumencie jest, tak jak mówiłam, bardzo podobna do nauki języków i ma bardzo dużo zalet, bardzo często takich samych jak nauka języka. Przede wszystkim pobudza naszą kreatywność. Kiedy tworzymy muzykę, to jesteśmy bardziej kreatywni. Możemy mieć też jakiś cel konkretny, kiedy nie mamy innych aktywności, to może nam to dać konkretny cel, bo naszym celem może być jakieś wystąpienie, czy znalezienie jakiejś grupy, która się tym zajmuje. No i właśnie, jeśli znajdziemy grupę, to też znajdziemy nowych przyjaciół i to jest kolejna zaleta. Możemy poznać nowych ludzi dzięki muzyce. Oczywiście łagodzi nasz stres, tak jak nauka języków. Mam wrażenie, że są to takie aktywności, które uwalniają dopaminę, czyli te hormony szczęścia, kiedy właśnie uczymy się nowego języka, czy gramy na instrumencie, czy robimy coś kreatywnego. Są to takie podobne, przynajmniej dla mnie, nie wiem, nie jestem ekspertem aktywności. Nie wiem, czy dla Ciebie też tak jest. I oczywiście w zależności od instrumentu też mamy inne zalety, jeśli są to instrumenty dęte. Dęte, czyli takie, gdzie dmuchamy dużo, to poprawia nasz to układ oddechowy. Jeśli są to instrumenty, gdzie musimy dobrze ruszać palcami, to też dbamy dzięki temu o sprawność naszych palców, o sprawność naszych różnych mięśni, których normalnie czasem nie używamy, więc jest to na pewno bardzo korzystne dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, więc jeśli jeszcze nie grasz na żadnym instrumencie, to koniecznie zacznij. Pewnie domyślasz się, że instrument najbardziej popularny to pianino. Oczywiście najlepiej zacząć jak najwcześniej tę naukę, kiedy jesteśmy dziećmi, ale nie ma żadnych przeszkód, żadnych przeciwwskazań, żeby zacząć grać jak jesteśmy też dorośli, czy nawet jak już jesteśmy na emeryturze. Ja spróbowałam, wymaga to dużo cierpliwości, ale na pewno kiedy tylko będę miała okazję, to będę chciała kontynuować tę grę na pianinie, bo wydaje mi się fascynująca i fascynujące jest po prostu wiedzieć, jak to funkcjonuje. Dla mnie to trochę tak jak, nie wiem, z alfabetem, który jest inny w innym języku. Niesamowite jest po prostu wiedzieć dla samego siebie, jak to funkcjonuje, jak przeczytać cyrylicę na przykład, czy inny alfabet, który nie jest naszym alfabetem. Dużo ludzi oczywiście gra też na innych instrumentach klawiszowych, na przykład na keyboardzie albo na fortepianie, a jeśli nie są to instrumenty klawiszowe, to bardzo popularnym instrumentem jest gitara. Bardzo dużo osób gra na gitarze, bo jest to też przyjemny instrument, jest dużo opcji, dużo materiałów do nauki. I też najlepiej zacząć jak najwcześniej, ale nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań do tego, żeby zacząć tę naukę później. To, co mnie zaskoczyło, to to, że na miejscu trzecim jest wiolonczela. Ludzie grają często na wiolonczeli, bo ponoć nie jest aż taka trudna do nauki. Istnieje też w różnych rozmiarach, więc możemy też grać na niej, kiedy jesteśmy dziećmi. Nie ma to żadnego znaczenia, ale kiedy jesteśmy dorośli, to oczywiście też. Ludzie często grają też na perkusji. Nie zazdroszczę osobom, które mieszkają obok takich osób początkujących na perkusji, ale jest to też na pewno ciekawy i fascynujący instrument. Fascynujące jest to, jak widzimy, jak ludzie grają szybko na perkusji, więc jest to też bardzo popularny instrument. Znalazł się w rankingu zaraz przed saksofonem. Okazuje się, że ludzie grają też często na saksofonie. A kolejnym instrumentem ważnym, popularnym jest flet. I to już jest mniej zaskakujące dla mnie. Myślę, że na flecie bardzo często grają dzieci, przynajmniej w Polsce, w klasach szkoły podstawowej małe dzieci zawsze, ja też byłam takim dzieckiem, zawsze uczą się grać na flecie. Na flecie prostym, oczywiście mamy też flet poprzeczny, ale na takim flecie nie uczymy się grać, bo jest trochę za trudny, jak na wszystkie dzieci w podstawówce w Polsce. Kolejnym instrumentem, który trochę mnie zaskoczył, jest trąbka. Okazuje się, że ludzie często grają na trąbce, bo jest to nie aż tak drogi instrument w porównaniu do innych i w miarę łatwo można go gdzieś przenieść, przetransportować. Więc może trąbka, czemu nie?
Tak jak widziałaś, widziałeś, pojawiło się tych instrumentów trochę, tych nazw pojawiło się całkiem sporo. Przy każdym mówiłam tę formę w miejscowniku. Miejscownik to nie jest tylko deklinacja, która wyraża miejsce, chociaż oczywiście jest to ta podstawowa forma, to podstawowe znaczenie, ale kiedy mówimy o instrumentach, dlatego że mamy tam przyimek na, to też mówimy to w miejscowniku. Samo wyrażenie grać na instrumencie to miejscownik. Instrument, instrumencie. Mamy końcówkę IE, a T zamienia się na C. Zawsze robimy to przy każdym słowie w miejscowniku, kiedy mamy końcówkę T w rodzaju męskim, żeńskim, nijakim i zamieniamy T na cy i dodajemy IE. Bardzo proste, prawda? Mamy instrument, instrumencie, tak samo jak mamy tata, tacie, port, porcie, mata, ćwiczę na macie, miasto, mieszkam w mieście. Tutaj też trzeba pamiętać o tych innych zmianach w tym przykładzie, ale generalnie jest to ta zasada. Bardzo, bardzo często w miejscowniku będziemy dodawać końcówkę IE do tych rzeczowników. Nie tylko wtedy, kiedy mamy koniec ty, kiedy mamy literkę T na końcu, ale też wtedy, kiedy mamy inne sytuacje. Na przykład mówiłam pianino, grać na pianinie, więc tak samo, kiedy macie końcówkę N. Saksofon i saksofonie. Strona na tej stronie w książce. Więc mamy T, N, co jeszcze? Skoro mamy N, to oczywiście też M, a skoro N i M, to będzie też W, tak jak Warszawa i Warszawie. F, szafa, w mojej szafie, ale też literka B, S, tak jak las i jestem w lesie, Z i D, które zamieniamy na DZ, dzy. Pamiętacie, mówiłam na początku, że gramy na keyboardzie. Keyboard, keyboardzie. Więc to są te wszystkie literki, po których będzie IE. To, co jest ważne w miejscowniku, to fakt, że nie zwracamy uwagi tutaj, czy to rodzaj męski, żeński, czy nijaki. Każde słowo, które ma na końcu tę literkę, oczywiście po tej literce jest czasem O, albo A, albo E, jeśli to rodzaj nijaki czy żeński, ale generalnie, kiedy widzicie tę literkę, to znaczy, że będzie IE w miejscowniku. Ale pojawiła się też inna końcówka. Mówiłam, że możemy grać na wiolonczeli, że są ludzie, którzy grają na wiolonczeli i na perkusji. To jest coś teraz wyjątkowego dla rodzaju żeńskiego. Generalnie w rodzaju żeńskim mamy kilka sytuacji, kiedy traktujemy to indywidualnie i rodzaj męski i rodzaj nijaki indywidualnie. Więc tutaj, kiedy widzicie rodzaj żeński, czyli to, co ma na końcu A, i widzicie J jak perkusja, albo L jak wiolonczela, to wiecie, że potem będzie I. I tak samo wszystko inne, co jest miękkie, też będzie mieć tę końcówkę I w rodzaju żeńskim w miejscowniku. Stajnia, stajni. Brazylia, Brazylii. Męski rodzaj nijaki nie są tutaj takie same, bo tam będzie końcówka U w tej sytuacji. W rodzaju żeńskim pojawiło się też słowo trąbka. Ludzie grają na trąbce. I to też jest specyficzne dla rodzaju żeńskiego. Kiedy macie K, tak jak trąbka, rzeka, to w miejscowniku będzie tam cy, trąbce, rzece. A w rodzaju męskim i w rodzaju nijakim znowu będzie tam U, statek na statku. I najprzyjemniejsza zasada na koniec to ludzie grają na instrumentach. Liczba mnoga zawsze ma końcówkę ach, nieważne, czy to rodzaj męski, żeński, czy nijaki. I to tyle, jeśli chodzi o te zasady miejscownika na dzisiaj. To nie są wszystkie zasady, to nie są wszystkie końcówki, jest ich jeszcze więcej,
ale kiedyś w przyszłości zrobię kontynuację tego miejscownika, a na razie postarajcie się zapamiętać to, co powiedziałam, te końcówki, o których powiedziałam. Potem będzie łatwiej dodawać nowe końcówki, bo trudno jest przyjąć ten miejscownik na raz. Byłby dosyć przerażający i nie chcę Wam tego robić, bo tych różnych reguł byłoby zbyt dużo. Dodatkowe ćwiczenia o tym miejscowniku wstawiam na mojego Patreona, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Bardzo, bardzo dziękuję zresztą też moim patronom za to, że mnie wspierają, że są tutaj. I Wam też bardzo dziękuję za to, że oglądacie ten filmik. Nie zapomnijcie, tak jak mówiłam, o subskrypcji i koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, na jakich instrumentach chcielibyście nauczyć się grać, oczywiście używając miejscownika. Czy może gracie już na jakimś instrumencie, a jeśli tak, to na jakim? I czy może chcielibyście grać na nowym, na jakimś innym? Dajcie znać w komentarzu, bardzo, bardzo chętnie przeczytam. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście tutaj, że jesteście i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach i w kolejnych podcastach. Pa, pa!